Witam Cię serdecznie w nowym vlogu. Jak widzicie na załączonym obrazku, jestem na tym etapie figurki tego kolejnego psa. Trochę idzie mi to jak po grudzie, ponieważ muszę dostosować wielkość taką, jaką sobie zamierzyłam, czyli ma być mniejszy od tamtego psa, żeby one wyglądały tak jak w rzeczywistości, ich proporcje. Także się gimnastykuję, żeby to tak wyglądało, żeby nie przegiąć w żaden kierunek. Ani żeby nie był za mały ten pies, ani żeby nie był za duży. A wiecie, jak to jest przy flicowaniu. Jeden kłaczek w jedną stronę albo w drugą i sprawi to, że zaraz nam urośnie ten pies. Nie bywa, ale 1 cm to już jest naprawdę dużo w flicowaniu. I robi dużą różnicę. Także będę sobie tutaj robić ten kawałek i trochę Wam poopowiadam no takich moich też przemyśleń. Dzisiaj będzie taki typowo pogadankowy odcinek bez jakiejś treści flicowej, więc jeżeli nastawiacie się na coś konkretnego z flicowania, no to tylko tyle, że będę pokazywać, jak robię. Dobrze, to opowiem Wam. Czekajcie, jakiś paproch wpadł mi tu. O. To jest taka nasadzka na 5 igieł. I sadziłam sobie w większości te cienkie i średnie. I tak. Jeśli chodzi o mój poprzedni vlog, na razie minęły ponad 2 dni od tego momentu, kiedy go wrzuciłam i widziałam, że coś będzie na rzeczy, bo w treści mojego ostatniego vloga, kto oglądał, zapraszam, były poruszane tam takie, wiecie, treści natury politycznej, można by było powiedzieć. I wiedziałam, że coś może tutaj zaprzepaścić mi, jeśli chodzi o zasięg do nowych widzów. I tak też się stało. Powiem Wam, że udostępniałam link do tego filmu na różnych grupach. Zrobiłam to samo, co poprzednim razem. I tak jakby coś obcięło mi zasięg po prostu od razu. Także wszystkie takie przemyślenia o tej tematyce widać, że są bardzo ściśle sprawdzane i no, ludzie, czyli YouTube nie lubi takich przemyśleń zbytnio chyba. Zobaczymy, jak pójdzie ten film, ale jeżeli będzie różnica w tym a w tamtym, to mi od razu to powie. I też zauważyłam jeszcze jedną rzecz, że albo YouTube ukrywa te wyświetlenia, w sensie, że przez pierwsze 2 dni, bo za każdym razem jak wchodzę w moje statystyki, to widzę, że przez pierwsze 2 dni to się nic nie dzieje i potem dopiero wystrzeliwuje film. Z każdym tak się dzieje. To jest właśnie ciekawe, że już przestałam brać do tego uwagę, ale widzę, że ten właśnie ostatni ma najmniejszą oglądalność ze wszystkich, a wszystkie ostatnie 2 rosły całkiem nieźle. Kurczę, wy tu tak mało widzicie. O, tak wezmę nogę. I zobaczcie też, jaki to jest plus tego robienia na szkielecie z drutu. Że tak normalnie jakby tu nie był szkielet, to bym sobie tak nie zrobiła, nie wygięłabym sobie tej łapy. A tak fajnie sobie możecie sobie tu flicować. Tą łapkę sobie odegniecie, dobra, myślę z tym. Wiecie, co zrobicie. I można sobie tutaj dojść do każdej strefy, jaką chcecie ufilcować. No, powiem Wam, rewelacyjna jest ta gwiazdka. Polecam właśnie gwiazdkę i cienką gwiazdkę lub średnią. Bo właśnie dziś miałam tą średnią i gdzieś ją zapodziałam. Nie wiem, gdzie ona jest. Część w ogóle moich igieł ostatnio tak się zdarzyło, że złamałam niestety na tych drutach. Chciałabym Wam też polecić fajne podcasty, bo często słucham, już jak wcześniej Wam opowiadałam, słucham sobie do właśnie flicowania i przez to się kształcę w różnych dziedzinach. Ale bardzo lubię, jak chyba
dużo z Was podcasty kryminalne i bardzo wkręciłam się w ślady Herring. Zobaczę, jak to się nazywa konkretnie. Konkretnie Olgi Herring. Jeżeli coś się Wam tutaj pozmieniało, to przysłuchując, co nagrałam wcześniej, niestety musiałam to wykasować, bo no nie spodobało mi się to, co nagrałam, i teraz doprecyzuję jeszcze raz. Chodziło mi o właśnie Olgę Herring i bardzo podobają mi się jej te podcasty i ogólnie te 2 kanały, bo właśnie ma jeden jest Olga Herring, a na drugim jest jej kanał Ślady. I Ślady jest taką jakby odnogą jej źródłowego kanału Olga Herring, na którym są same podcasty, a na Śladach są takie reportaże i ona to tworzy z innymi ludźmi. Jeździ po tych domach, w których wydarzyły się te różne wydarzenia. I nie mogę teraz użyć tych słów, oczywiście, bo zaraz zasięg mi pójdzie w dół. Więc tam, gdzie się dzieją te na M rzeczy, powiem, że źle się zagapiłam, bo nad moim dachem latają wrony i inne ptaki, całe chmary. I słońce fajnie jeszcze świeci, więc... O, ptaki latają, nie ptaki, gołębie. Gołębie w jedną stronę latają, a wrony w drugą. To chyba pocztowe są gołębie czyjeś. Dobra, zagapiłam się na gołębie, no ale opowiadając o tych śladach, to polecam Wam Ślady, bo tam namacalnie możecie zobaczyć tych ludzi poszkodowanych, a nie tylko to, co ktoś sobie tam wyczytał i zebrał. I bardzo lubię to w podcastach Olgi, że i w tych śladach ogólnie, że chociaż ma tam minusów trochę, można się do czegoś przyczepić, ma tam parę takich odcinków, mogę nawet powiedzieć, który mi się nie podoba, to z tą autorką książki o M w Rakowiskach, więc to mi się nie bardzo podobało. I ta postać tej pisarki, ale to jest tylko moje zdanie. Ale tak ogólnie to ma bardzo fajne te odcinki. No i właśnie tak jak mówiłam poprzednio, że można zobaczyć tą historię namacalnie przez to, jak ona rozmawia z rodzicami tych poszkodowanych osób lub nawet tymi osobami, które mogą być posądzone o pewne rzeczy. Więc zobaczycie to miejsce na własne oczy, co się stało, zeznania świadków. A druga rzecz, którą polecam, to film, serial, który w zasadzie chyba wszyscy powinni znać. To jest Squid Game. Moim zdaniem genialny serial przedstawiający psychikę ludzką i to, według czego od czego jesteśmy uzależnieni tak naprawdę. Nie będę mówić, ale chyba w tym filmie jest to bardziej namacalne. Do czego człowiek jest zdolny, żeby coś zdobyć. I jak tracą na wartości te wszystkie nasze wartości, w zasadzie, można tak powiedzieć. Jak tracą na wartości wszystkie wartości, jakie wyznajemy w obliczu danej sytuacji, która się dzieje właśnie w tym serialu. Jeśli ktokolwiek jeszcze jest taka osoba na tym świecie, która nie wie i nie oglądała tego serialu, to jest to serial o tym, jak osoby, które są w potrzebie pieniądza, łapane są z ulicy w zasadzie, tylko że za ich aprobatą oni się godzą na to, do takiej gry właśnie o pieniądze. Ale jak ta gra konkretnie wygląda, dopiero się dowiadują, będąc tam na miejscu. I jakie zasady tam panują. Prześwietna. Jeszcze czytałam sobie, że jeżeli ktoś sobie obejrzał ten serial, to podobno jest Alice in Borderland i muszę to obejrzeć, bo to jest japoński z kolei serial, ale chodzi o to samo, więc muszę sobie obejrzeć. To wszystko jest na Netflixie. Dobra, no to za wiele nie podziubałam.
ale trochę Wam poopowiadałam. Nie będzie to chyba długi odcinek, chociaż ostatnim czasy opowiadałam Wam to samo z tamtym odcinkiem. Bo jak ja za dużo gadam, to też za mało robię. I teraz patrzcie, porównanie tej nogi do tej. O, jak świetnie to wygląda, widać. Pięta. Teraz już wiemy, że to jest pięta, bo kolano jest tu. Kiedyś mi się to myliło i ja cały czas opowiadałam Wam przez lata, że to jest pięta. Ale masakra. I teraz zobaczcie, to jest noga niewykończona, tu jest tylko stopa, ale pięta jeszcze nie jest. Patrzcie, jaka różnica. Jaka tu jest chudziutka, a tutaj znacznie gruba. Także nie zapominajcie pisać komentarzy składających się z wielu słów. Może to też podcięło mi zasięgi. Nie wiem, już po prostu nie mam pomysłu na to wszystko. Uciekam dalej pracować, żeby się bardziej skupić, słuchać podcastów. Może napiszcie mi, czego wy słuchacie przy robocie. O, może mi też polecicie jakieś fajne podcasty lub nie musi być konkretnie, wiecie, true crime. Może być o czymś innym, bo moja tematyka jest różna. Od geopolitycznych treści po thrillery, religijne rzeczy i co jeszcze? Historyczne, lubię też historyczne. Ja jestem gotowa na wszystko. Także podajcie swoje propozycje, jakieś opowiadania, może dobre książki, audiobooki są tutaj na YouTube, to polećcie mi. Dobrze, o, aż mi się kamera przekrzywiła. Uciekam. Witajcie serdecznie w kolejnej odsłonie. Wpadłam na pomysł, żeby przyjść do Was wieczorową porą, bo w końcu nikt mi tutaj nie wierci nad głową. Sąsiedzi się aktywują ostatnio z tym wierceniem, jak nie jeden, to drugi. I wpadłam, żeby dokończyć tego vloga. To będzie już ostatni chapter. Więc wynalazłam takie moje stare figurki. Kiedyś już je pokazywałam w innych filmikach, jak zaczynałam, w moich początkach, ale pokażę jeszcze raz, bo sporo osób przybyło tutaj na ten kanał i chciałam Wam pokazać właśnie, to jest chyba jeden z moich pierwszych królików. No i przy okazji te osoby, które były ciekawe tego, jak wyglądały moje pierwsze figurki, no to zaspokoją swoją ciekawość. O, aż mi się tutaj wszystko rusza. I tak, no ubity jest, no tak powiem, że średnio, nie? Na jeża, jakbym teraz go robiła, to całkiem inaczej. Zobaczcie, jak się to wszystko ugina. Można go po prostu zgnieść. Nie, u mnie teraz to już tego nie zrobicie. Ale on ma, słuchajcie, a propos właśnie tego, jak ficowanie jest i ficowane figurki są trwałe. No to macie przykład. Ta figurka ma 10 lat ponad. No nie wiem, czy nie 11 już ma. I zobaczcie, no nic się nie stało, mimo tego, że nawet tak nie najlepiej było ficowana. Łapa jest inna od drugiej. Jedna mniejsza, druga większa. Jaki tu ma w ogóle, jaką pelerynkę, zobaczcie. No. Widzicie ten kunszt? Roboty? To jest chyba na drutach robione, jeżeli dobrze pamiętam. Chyba tak. Druty albo szydełko, ale nie, no chyba druty, na pewno druty. I potem jest przeskok na takiego misia z czapetą. I ten już był jakiś chyba rok później zrobiony, bo jest już taki mocniej zbity. Jeżeli słyszycie taki szum, to włączyłam sobie śnieżycę z palącym się kominkiem, więc może Was to dochodzi te odgłosy. I zobaczcie, co tu jest. Serduszko ma na łapce. Jakie wyrafinowane to jest w ogóle. I on ma też zdychę. Z 10 lat na pewno ma. Tutaj łapka. A w ogóle tutorial na takiego misia jest u mnie na kanale. I tu Wam oznaczę miejsce, w którym możecie wejść do tego filmu.
I w ogóle dla spostrzegawczych, no to ten miś ma pyszczek też w kształcie serca. Także zobaczcie. Ale o jednej rzeczy zapomniałam. Nie ma ogona. Nie wiem, jak to się stało. Teraz dopiero to zauważyłam. Miś bez ogona. Głowa się rusza. 180 stopni, bo ona jest przyszywana. Łapeczki też. No, rewelacja. Ale tak przygotowując się, a właśnie czapeczka jeszcze też jest na drutach zrobiona. Z pomponem. I to były takie malutkie mikrodruty. Jak kiedyś je znajdę, to wam je pokażę. No dosłownie one były na lince, na drucie i dosłownie takie malusie. Także chyba robione na okrągło, jakoś tak. Także no zobaczcie, no to jest coś niesamowitego, te moje stare figurki. I no 10 lat, nic jej nie zeżarło, są w całości. I przy okazji, bo tak wpadając, co tu mogłabym wam jeszcze opowiadać, zaczęłam się przypatrywać moim igłom i też znalazłam jeszcze jedną igłę, którą bardzo lubię. To jest ta spiralna. I znowu ona się różni od tej igły, widzicie? Jak się skręca, jak takie wiertło. I teraz a propos właśnie tego wiertła. Coś wam pokażę. Bo mam jeszcze jedną, która jest zwykłą, taką tradycyjną, potrójną. Przekrój trójkąta ma i to jest gruba igła. I tą moją ulubioną mam cienką gwiazdkę, co już wam wcześniej pokazywałam. I tak sobie patrzyłam, jak się ubija tymi wszystkimi poszczególnymi igłami. I zobaczcie jeden motyw. Mam nadzieję, że to będzie widać tutaj. Użyjemy jego kupra. Mam nadzieję, że się zgodzi. Na takie testy. I zobaczcie na to. Wbijam tą grubą i mamy krater. No normalnie dziura się robi, nie? Widać. Patrzcie teraz to. Tu jest cienka igła, ta gwiazdka. Wbijam obok. Też będzie taka minimalnie mała dziurka. No ciężko tutaj, bo to jest melanż. Może na jakimś innym kolorze byłoby to lepiej widoczne, ale tak wam pokażę. I teraz hit. To jest niby gruba igła, bo przecież ona jest gruba, ta spiralna. Ale jak ją wbijacie i wyciągniecie, to tu prawie śladu nie ma. No jest, ale mały. Porównany ten ślad jest do tej cienkiej igły. To jest szok. O, to w zasadzie widać, że wyciągnęłam i już nie widać tego. Możliwe jest tak, że to się dzieje przez to, że ona po prostu zaciąga to włókno przez taki spiralny korkociąg. Wiecie, o co chodzi? I przez to, jak ona ciągnie za sobą to się jakby zamyka ta dziura. I to może być fajne. Ciekawe, czy są w ogóle cienkie te igły spiralne, bo to jest chyba średnia. Musiałam się zainteresować. Słuchajcie, no odkryłam to teraz tak na żywo. Jak robiłam te testy właśnie z tą grubą. Że tutaj wbijamy. Nawet ciężko mi się wbija, bo on jest bardzo dobrze ubity. Kurczę, no nie będziecie tego widzieć na tym melanżu, ale ja widzę naocznie, że tu jest różnica. I tak. I prawie nie ma tej dziury. Jest mało widoczna. Może na czymś innym wam pokażę, czekajcie. Spróbujemy sobie na tym. Wezmę, założę ochronę na palce, co by mi się nie przebiło w palca. Czekajcie, zrobimy tak. I mamy dziurę. O, fajnie wam pokazuje, no super. Czekajcie, jeszcze raz. Wbijamy tak bokiem. O, i jest ta dziura. I robimy spiralną. Kurczę. To będzie ciężkie do pokazania. Jest, ale mniejsza. A to jest naprawdę spora, gruba igła. No tak samo gruba jest jak ta. No zobaczcie. Nawet nie grubsza. Tu już widać na tej grubszej wełnie. Mi się zdaje, że to chyba też zależne jest od wełny, jaka jest. Ale można sobie potestować, że znacznie mniejsze są te dziury. Dobra, mam nadzieję, że coś zobaczyliście. Jak nie, to sobie potestujcie u siebie. Czy też tak to samo widzicie.
A przy okazji Wam jeszcze opowiem parę rzeczy, które no z internetu, z których się pośmiałam trochę w internecie. Pośmiałam i zirytowałam. Jedna z tych rzeczy, co sobie zrobimy jako statystów, to jest to, może sobie weźmiemy psa, którego jeszcze robię i będę sobie tutaj dziubać. Tu nie będziecie widzieli, już tyle zrobiłam, tamtego psa. Tak trochę sobie zakryję, może wyjdę poza kadr z głową, tak żeby nie zdradzać zbytnio szczegółów. No i opowiem Wam, co w ogóle spostrzegłam w tych internetach. Pewnie Wy też. Od jakiegoś czasu już jest wysyp tych ludzi, którzy szkolą wszystkich w internecie. W sensie, że szkolą Was z tego, jak się zachowywać tam w social media, żeby Instagram sobie rozwinąć. I najbardziej mnie śmieszy to, właśnie jak chcę się dowiedzieć czegoś szczególnego właśnie, jak zdobyć tam followersów i tak dalej, chociaż już teraz w ogóle się w to nie bawię. A nawet powiem Wam, dlaczego nie bawię się w to. Ponieważ ilość followersów wcale się nie łączy się z tym, z ilością osób, które zamawiają, bo z tego, co ja zauważyłam ostatnimi czasy, to ludzie przychodzą mi po prostu z tego, jak ja wrzucam cokolwiek. I ten post może mieć nawet 100 wyświetleń. Wydawać się by mogło, że to mało jest i nikt tam się tym nie interesuje i ja też jakby się dołowałam tym, że tak mało ludzi ogląda, a ktoś po prostu wtrafił na ten film, który miał 100 wyświetleń, był tą 100 osobą, czy tam którąś. I tak przychodzą. I w sumie nie patrzy się w ogóle na to, ile Was ludzi obserwuje, chociaż fajnie to i miło, jak jest ich dużo. Zawsze sobie powiększamy tą pulę ludzi, którzy mogą być Waszymi klientami. Jeżeli na tym Wam zależy. Ale jeżeli zależy Wam na czymś innym, na zwykłej atencji, to powiem Wam, że te liczby wcale się nie łączą z niczym w zasadzie. I wracając do tych ludzi, co szkolą Was lub chcą Was nauczyć, jak zdobywać tych followersów, zbijać majątek jakikolwiek na tych wiecie, Instagramach, Facebookach, TikTokach, YouTubach i innych rzeczach. Zawsze mnie to interesuje, czy ta osoba ma jakąś firmę. Albo czy ma jakieś inne konto, które ma ileś followersów. I powiem Wam, czy na tamte setki tych tysięcy followersów, co oni tam obiecują, nie? I najlepsze jest to, że żadna z tych osób, albo nie żadna, może nie, 1 na 100 ma swoje konto jakieś takie poboczne, które faktycznie wywindowała na ileś tam tysięcy. I tak naprawdę jest, może, naprawdę na palcach jednej ręki mogę pokazać jeszcze takie osoby, które właśnie jakiś odniosły sukces. Ale klub programu tego w ogóle, że te osoby uczą, zwraca się na to w ogóle uwagę, bo ja widzę, że ludzie w ogóle kompletnie nie zwracają uwagi na to, że te osoby mają tylko wyświetlenia dzięki temu, że obiecują Wam, że Wy będziecie mieli te wyświetlenia. I to jest tak, jak wiecie, że jak się stał ktoś milionerem, że po prostu zaprosił do jakiegoś tam miejsca i sprzedał 1 000 000 rzeczy, nie? No to tak to właśnie jest, że wcisnął 1 000 000 rzeczy, które mówiły innym, jak mają zdobyć ten 1 000 000 złotych, nie? Że to jest takie głupie, po prostu jak patrzę się, że ludzie się dają wkręcać, albo jak już mnie do szewskiej pasji doprowadza to, jak wchodzicie na przykład do kogoś i tam mówi, możesz zdobyć dzięki temu tym radom, możesz zdobyć ileś tam followersów dziennie, albo sprzedaż jakąś tam mieć na ileś tam, tylko zrób to, ale żeby się dowiedzieć, co to ma być, to wpiszcie tam, nie wiem, kwiatek w komentarzu, no i wiecie, i wszyscy piszą kwiatek, ja tam patrzę się w komentarze, na samym początku myślałam, że faktycznie tam jakaś rozwinęła się dyskusja, a tam wszyscy kwiatek piszą.
No i z automatu przychodzi Wam oczywiście co? Jakiś kurs za ileś tam złotych, w którym dowiecie się i tak podstawowych rzeczy, którym każdy by się dowiedział z czata GPT, nie? I po prostu to mnie totalnie rozwala, że jest jak gruszki na... Jak to się mówi? Gruszki na wierzbie? No i po prostu tak jest dużo tych ludzi, którzy obiecują Wam cokolwiek i nad tym, że żerują w zasadzie na tym, że Wy chcecie odnieść sukces. I dzięki takim ludziom jak my, takim naiwnym, to oni odnoszą sukces, sprzedając nam jakieś po prostu, nie powiem co, na G. Tam nic nie ma, a oni się wzbogacają, a Wy nadal nic nie wiecie i nic nie uzyskujecie. I największym śmiechem, i teraz to w ogóle padniecie, co dzisiaj czytałam. Pamiętacie tę akcję, jak to jest na Instagramie, że jakiś tam rok temu było to, że hasztagi się już nie liczą. No to wszyscy usuwali hasztagi i że słowa kluczowe mają być w tych zdaniach, które my tam zamieszczamy pod postem, pod zdjęciem czy tam pod rolką. No i każdy tam usuwał u siebie te hasztagi, bo wszyscy mówili, że nie, że już hasztagi to już nie działają. Słuchajcie, teraz czytam dzisiaj, że jest nowa agenda rozwoju Instagrama i że już teraz hasztagi znowu są ważne. No po prostu dom wariatów. Robią sieczkę Wam z mózgu i najlepiej robić wszyscy jak robili po staremu, niech robią, niech te hasztagi tam dają gdziekolwiek, bo potem zobaczycie, że się okaże, że teraz tak sobie wpadam nawet opowiadając Wam to, że może faktycznie nawet oni sobie to wymyślają, a tak naprawdę to nie jest prawda, no nie? Że nigdy nie było prawdą, że te hasztagi nie były ważne. Bo to naprawdę to zależy, to co się tam temu algorytmowi uwidzi i kto, co zadziała, że będziecie zwracać uwagę innych ludzi, to ja nie wiem. Ja już tyle rzeczy przetestowałam. No i różne filmy, rolki o tym, że pokazuję jak robię. Ale zauważam jeszcze jedną właśnie rzecz, że ludzie mało się interesują filmami, w którym pokazujecie efekt końcowy. To jest najlepsze. Że bardziej interesuje, i to jest prawda, że bardziej interesują się tymi filmami, w którym pokazane jest robota, czy tak jak teraz ja Wam do Was mówię i dziubię, niż to jak ten zwierzak czy cokolwiek będzie wyglądało na końcu. Nieraz dobrze zadziałają te filmy, ale nieraz jest tak, że kompletnie, że jak ja robię łapkę, bardziej to zainteresuje ludzi niż jak zrobiłam na przykład całego kota lub psa, który był bardzo szczegółowo stworzony i myślałam, że ten efekt końcowy to powali wszystkich. To oczywiście powalił, tylko że o to chodzi, że to jakby wpada w jakąś taką dziurę i nigdy do tego nie dociera. I potem mówi, Jacie, ty masz tyle tych zwierząt zrobionych, a ja w ogóle nigdy tego nie widziałam. No i tak to właśnie jest. I najlepsze właśnie są ci, właśnie na TikToku trafiłam na taką kobietę, która płakała i się w ogóle uzewnętrzniała na ten temat, że jest sfrustrowana, że są miliardy tych kursów na wszystko, na paznokcie, na włosy, makijaże, a najbardziej właśnie wściekają się ludzie, bo to wiecie, jeszcze tamte takie rzeczy, cokolwiek macie zrobić, i to Wam służy, właśnie te makijaże i tak dalej, to jeszcze ja się tego nie czepiam. Ale te wszystkie pokazujące o tym, że każdy może sukces zdobyć, przecież nie jest to prawdą. Nie każdy może zdobyć sukces. Przecież dobrze o tym wiecie. Prawdą jest to, że to jest okupowane, każdy, kto zdobył jakiś sukces, okupił to ciężką pracą i wsadził to tyle kasy i jeszcze ile razy się wyłożył po drodze. Ale po prostu nie każdy zdobędzie sukces. I jak słyszę właśnie tych mentorów wszystkich, że tak, to ty też możesz to zdobyć, to po prostu wszystko mi się przewraca, kiszki mi się przewracają w wewnętrznościach. Kiszki we wnętrznościach w ogóle jest coś takiego, no, wewnętrzne kiszki. Także nie nabierajcie się na to. A jeszcze poruszę jeszcze jedną rzecz. Teraz długi będzie ten chyba filmik. Miał być krótki, myślałam, że będzie krótki, ale chyba jednak nie. Następny hicior,
co mnie doprowadza do szewskiej pasji. Teraz mnie olśniło a propos właśnie jak Wam opowiadałam o tamtych rzeczach. To są zdjęcia, ci co są na Facebooku, bo tego nigdzie nie ma. To uniwersum jest tylko na Facebooku i powiem Wam jak działa. Są zdjęcia i na przykład zdjęcie przedstawia kogoś tam z tortem, nie z tortem, dajmy na to jakąś kobietę starszą, która coś tam wydziergała, jakąś czapkę i mówi, i tam jest podpis, że to jest moja, wydziergałam tą czapkę, ale nikt mnie nie pochwalił i wszyscy tam chwalą, a wiecie jaki haczyk jest w tych wszystkich postach i tam właśnie jest są takie żali posty. Jak zobaczycie takie coś właśnie, że nikt mnie nie chwali, albo nikt mi nie złożył tych życzeń urodzinowych, nic nie piszcie, niech Was ręka boska broni przed tym, żeby pisać jakiś komentarz, ponieważ działa to w ten sposób, że każdy, kto napisze komentarz pod tym postem, do niego automatycznie bot się odzywa z jakimś linkiem, który jest spamem, to jeszcze w małej mierze, ale to są naciągacze, którzy w ogóle oszuści, którzy wysyłają Wam potem linki i udają na przykład Waszych znajomych, że to jest jakaś tam koleżanka i tak dalej. Albo przyjdzie od Waszej koleżanki jeszcze jakby z konta obok, nie? No po prostu tego jest pełno, a pełno osób starszych, dużo osób starszych się na to nabiera i tam wszyscy komentują: nie, super to zrobiłaś, a ja tam patrzę się, mówię, ja nie mogę, już ta osoba ma tam zaspamowane. Potem kliknie i się potem płaczą ci starsi ludzie, że ktoś ich okradł. To właśnie w takiej zasadzie działa. Nie odzywajcie się na te posty właśnie, w których ktoś się żali, że coś mu się tam stało, ale najczęściej to są te takie, ktoś coś pokazuje, coś zrobił, a tam nikt mnie nie pochwalił, albo nikt nie złożył mi życzeń. Nie reagujcie na to, błagam Was. A jest tego pełno. Ja to zgłaszam, a to wyrasta jak grzyby po deszczu. Jest tego tak dużo, że ja się dziwię. Fajnie miałam nie pokazywać, a już widzicie. No trudno. Także kto widział, ten jest szczęśliwy, ale to jeszcze i tak się zmieni. Także to tyle, ile tutaj zobaczyliście, to jeszcze mało. No i słuchajcie, bo wybiłam się z pantałyku. No ale właśnie nie klikajcie na te wszystkie rzeczy. Uważajcie na tych wszystkich naciągaczy. Nie piszcie tam słowo klucze, kwiatek, guzik, co tamkolwiek, bo raczej nikt tam nie przysyła nic fajnego. Jedno konto, które mogę polecić, w zasadzie polskie, które faktycznie dziewczyna się stara i widzę, że no, też robi trochę takich rzeczy dla Was za darmo, to jest kreatywniejszy Marysia, jeżeli dobrze pamiętam. Mam nadzieję, że nie przekręciłam albo nie pomieszałam imienia, ale mi się wydaje, że Marysia. To robi właśnie fajne takie konto, nie naciąga ludzi na jakieś głupoty, a w sumie można się zdziwić, bo ona jest taką influencerką jest i zarabia na reklamie w internecie, no i uczy ludzi, jak robić to samo i jak znaleźć też swoich klientów i tak dalej. Także jeżeli jesteście zainteresowani takimi rzeczami, no to kreatywniejszy Marysia na Instagramie, jest na TikToku, tutaj też jest na YouTube. Dobra, chyba już nie będę tutaj przedłużać, bo to będzie epopeja, bo już się tak rozgadałam, ale chciałam Wam opowiedzieć o jednej rzeczy, a przy okazji blokowały się w moim mózgu jeszcze inne szufladki i chciałam Wam wszystko opowiedzieć na raz. Więc jeżeli Wam mózg już nie eksplodował, no to się cieszę. Dobrze. Wiecie, że przy gadaniu zbytnio się dużo nie ufilcuję, ale tak sobie pogadałam trochę do Was, przestrzegłam Was przed tymi wszystkimi naciągaczami. No i co, dziękuję Wam wszystkim za oglądanie moich filmów, za oglądanie do końca, za wszelkie kciuki, komentarze. Komentujcie jak najwięcej, bardzo Was proszę. I proszę Was też o jakieś tematy, o których mogę gadać. Chociaż widzicie, siądę sobie nieraz i mi się samo to po prostu do głowy przychodzi. Nic. Zamykam tego vloga. Po dzisiaj jeszcze złożę, wrzucę. Będzie w niedzielę wieczorem. Więc życzę Wam
cudownego tygodnia. Będę się powtarzać do znudzenia, żebyście byli zdrowi, silni i stawiali czoła wszelkim przeciwnościom. I żebyście sobie dawali radę i byli szczęśliwi. Chociaż wiecie, szczęście jest ulotne i nie trwa wiecznie, więc żeby przynajmniej każdego z Was dotknęło to szczęście przynajmniej w tym tygodniu. I to wszystko, co Wam się nie udaje, to żeby zaczęło się udawać i żeby wszystko złe od Was odeszło, jeżeli cokolwiek przy Was jest, żebyście po prostu się nie martwili. Wszystko będzie dobrze. Nie wiem, jakoś tak mnie naszło, ale powiem Wam. No jeszcze z własnego doświadczenia, że nie warto się zamartwiać, bo i tak 99% tego, czym się martwimy, nigdy się nie ziszcza. Także nie martwcie się. Wszystko będzie dobrze. Obiecuję Wam. może nie będę obiecywać, ale bądźmy dobrej myśli. Uciekam i do zobaczenia w kolejnym fascynującym vlogu. Pa!